Siemanko wszystkim. Chciałem Wam się pochwalić wózkiem spawalniczym wykonanym w całości przeze mnie. Postanowiłem go zrobić ze względu, gdyż stary wózek zakupiony na Allegro po prostu złamał się pod spawarką ze szpulą 15-kilową i butlą 8-litrową. Jest to moim zdaniem trochę przegiąłem z tą konstrukcją, bo jest to bardzo duży wózek. Ja mam prawie 1,90 m. Ta rączka jest na wysokości 140 cm. Tutaj półeczkę mamy na wysokości 118 cm. Tu z przodu, jak widzicie, mam rączkę, żeby wózek ciągnąć. Mogę sobie odkręcić. I przełożyć na drugą stronę. Nie będę teraz dokręcał. I wtedy mam w ten sposób. Tutaj spawarka podpiera mi przewód z drutem. Wózek wykonany jest z profila 35×30, grubość ścianki 2 mm. Płaskownik dospawany 5 mm prawie na całej długości z dwóch stron. Z drugiej strony tak samo. Kółeczka 200 mm, czy jak to woli 20 cm. Tutaj takie malutkie. Otwory są dziesiątki. Otwory są po to, aby w przyszłości można było montować różne jakieś haczyki, czy powiedzmy na elektrody. Z dwóch stron przykręcamy oczywiście. Ja tutaj tylko tak z grubsza przykręcę. To samo mamy z drugiej strony. Tą półkę mam zdejmowaną na dwóch śrubach. Mogę ją odkręcić, przełożyć na tą stronę. Ta rączka w tej chwili jest, nawet się tam pomyliłem, na 100 prawie 43 cm. Jest poluzowana. Teraz, żeby Wam nie przedłużać filmu, można w ten sposób. Oczywiście można opuścić, a można też przełożyć sobie na tą stronę, jak komu wygodnie. I tak samo można sobie i na drugą stronę. Ma 3 stopnie regulacji. Najniżej to jest na 120 cm. Teraz Wam pokażę z tą półeczką. Półeczkę można. Nie jest to tak łatwo. Można sobie wyżej, można sobie jedno wyżej, jedno niżej.
Ja nie będę przykręcał. Przykręcę z jednej strony, żeby wam pokazać. Więc można mieć dostęp w ten sposób. Pawareczka tutaj wolna i tutaj coś. Wiadomo, że ciężarem takim, żeby nie przeważyło na drugą stronę. A i teraz chciałem wam jeszcze pokazać, gdybym drugi raz robił ten wózek, użyłbym tutaj profila nie 35×30, tylko 30×30. Rozpawałbym wtedy tutaj płaskownik 30, a rączkę zrobiłbym tylko oczywiście 2 mm tutaj grubości, a rączkę bym zrobił z profila 25×20, też 2 mm, bo one wchodzą ładnie razem. I ta rączkę jedynie tutaj zrobiłbym okrągłe, bo wydaje mi się, że wygodniej pchać czy ciągnąć, jeśli rączka jest okrągła, a zastosowałbym ten profil i byłby nawet mniejszy ciężar. Teraz odkręcę. Troszkę się z tym schodzi. Jeszcze jak się śrubki w ręku trzyma. Porysowany, używany wózek. Nie wiem ile go mam. Nieskończony. Pewność ze 2 lata i więcej będzie miał. Z drugiej strony nie dokręcam. I teraz zaraz wam coś pokażę. Od spodu tak zrobiłem podstawę stołu. Kółeczka zamontowane są. Nie pamiętam jaki to jest pręt, ale pręt jest przez całą długość i jest na końcu nawet nakrętka niedokręcona, bo tu będzie zawleczka, żeby się nie odkręcało. Tu wam pokażę te miejsca na śrubki, na te haki. Tutaj tak to wygląda od spodu. Jakieś tam małe podparcia są. Tutaj gdzie te śruby. I teraz tak, ta blacha w tej półce przyspawana jest na stałe. Tu gdzie spawarka stoi, już wam mówię ile to ma w ogóle szerokości. Tu w środku to ma 430 mm. Długości 540, tak mniej więcej. Blacha jest odkręcana, jest mocowana na śrubki. Tu jest zagięta, ona tu jest nadcięta i po całości wygięta. Tu na tej półce, jak widać, też jest przykręcany, więc gdybym nawet w przyszłości chciał czy szufladę czy cokolwiek
tą półeczkę mogę sobie odkręcić. To samo tutaj, tu też półeczka jest odkręcana. Też, jak dobrze pamiętam, chyba blacha 1,5 mm tu wycięta, bo ten profil idzie trochę po skosie. Tu z boku, jak widać, to będzie podpierało spawarkę. Także to chyba byłoby wszystko. Tak prezentuje się z przodu. Jeszcze raz Wam z boku pokażę. I tu, gdzie butla, tu jest wycięte. Jak widać, nie ma mocowania, bo być może w przyszłości będzie większa butla. Także będzie jeszcze druga część tego filmu. Na filmie oczywiście pokażę Wam już całość ze spawarką. To można sobie na upartego jeszcze podnieść do góry i gdyby była mniejsza spawarka, o jeden opuścić w dół półeczkę. Gdyby komuś przeszkadzała, można sobie zdjąć albo przełożyć na drugą stronę.